Witajcie, dzisiaj zapraszam na recenzję klawiatury Dark Project Fuji 2, czyli nowa wersja świetnej klawiatury. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Przed nami nowa wersja bardzo udanej, wręcz można powiedzieć niesamowitej klawiatury mechanicznej od marki Dark Project, czyli Fuji 2. Recenzja pierwszej wersji ukazała się u mnie dobry ponad rok temu. Macie też link w opisie filmu, możecie spojrzeć jak to wtedy wyglądało. Najbardziej charakterystyczną cechą są motywy graficzne, dlatego też taka nazwa. Natomiast nowa wersja jest bardzo ciekawa. Tym bardziej, że tą klawiaturę można kupić w bardzo dobrej cenie, jak na tak solidną klawiaturę mechaniczną, a do tego też jest bogaty zestaw. No i klawiatura jest klasyczna, czyli przewodowa, natomiast mamy tutaj chociażby hot swap i zapasowe przełączniki i już Wam wszystko pokazuję. Opakowanie wygląda tak, hasło Join the Dark Side kojarzy mi się niekoniecznie z klawiaturami. Z tyłu mamy tutaj wszystko fajnie wypisane, przełączniki G3MS Sapphire, czyli przełączniki, które są dobrze znane z klawiatur marki Dark Project. Są to przełączniki 3-pinowe o żywotności 50 milionów klików, bardzo ciche, o przyjemnej sile nacisku, gdzie same przełączniki, jak i stabilizatory są fabrycznie smarowane. Mamy warstwę wygłuszającą w klawiaturze, konstrukcję warstwową i metalową obudowę. Jest także pokazany układ nakładek Double Shot CSA. No i ponownie jak poprzednia wersja, klawiatura jest ciężka, waży 1300 gramów, przewód ma 1,80 m, a wymiary klawiatury to 365 na 137 na 42 mm. Nakładki wykonane z materiału ABS. Jest oczywiście software, jest RGB i mamy tutaj układ ANSI, czyli długie shifty, długi backspace, ale mały enter. Do tego mamy połączenie białych i czarnych nakładek, co wygląda dość ciekawie. Mamy oczywiście te motywy graficzne, zachodzące słońce, tu jakieś drzewo i zabudowania, oczywiście w stylu azjatyckim, no i góra Fuji, czyli najwyższa góra Japonii. No i mamy tutaj konstrukcję typu floating key, czyli obudowa nie zakrywa całych przełączników, światło będzie troszeczkę wychodziło na zewnątrz. Czcionka wydaje się być taka dość delikatna, ale mamy też wycięcia, czyli to światło będzie przebijało. Tak to wygląda, jeśli chodzi o układ klawisza. Więc mamy to wszystko ergonomicznie tutaj wyprofilowane. Metalowa obudowa, widzimy śrubki, widzimy gniazdo USB typu C w takim lekkim wgłębieniu. Od spodu nie mamy typowych podwyższeń, a jedynie takie wyższe elementy, gdzie możemy sobie ewentualnie podmienić te takie gumowe stopery, które mamy też w zestawie, a kontrolki mamy tutaj w tym miejscu. Za chwilkę zobaczycie jak to wygląda w praktyce. No i zestaw. Wszelkie instrukcje, gdzie mamy jak zwykle wszystko fajnie opisane, chociażby skróty multimedialne, dodatkowe elementy, czyli te podwyższenia oraz sprężynki, aż 4 wymienne zapasowe switche. Nie oznacza to oczywiście, że te switche się psują, po prostu mamy tutaj taki komfortowy zapas. Jest i dwustronne narzędzie do wyjmowania switchy, czyli tą stroną zdejmujemy nakładki, a tą stroną wyjmujemy same switche. Zaraz sprawdzimy jak to tutaj się odbywa w praktyce, czy jest ciężko, czy łatwo. No i 3 wymienne nakładki na spację, Enter i Escape. Gdybyśmy chcieli zamienić te z grafiką na takie klasyczne, to też możemy. No i przewodzik, który jest dobrze wykonany, 1,80 m, pasek do spięcia nadmiaru, filterek i USB na USB typu C. Kabelek dość gruby, ale jednocześnie bardzo wytrzymały, natomiast w miarę elastyczny. Więc zawartość zestawu robi wielkie wow. A teraz sprawdźmy jak głośne, a raczej jak ciche są te przełączniki i jak działają stabilizatory. Spacja. Ona ma jeszcze dodatkowy element wygłuszający, ale na ogół spacja jest w klawiaturach najgłośniejsza. Tutaj jest rewelacja. Shift Enter, Backspace, świetne stabilizatory. Nakładka trzyma się tutaj pewnie, nie tańczy na boki. Spacja tak samo i przyciski. Tak jest, moi drodzy, ja już je naciskam. Poziom dźwięku jest naprawdę niski, a jednocześnie bardzo miłe uczucie przy wciskaniu. Ta siła nacisku jest świetnie dobrana, że możemy delikatnie korzystać, a możemy też używać z większą siłą i sprawdza się to świetnie. I zobaczmy sobie jak pójdzie z tym zdejmowaniem nakładek i wyjmowaniem switchy. Może sobie zdejmijmy coś tutaj, czyli na przykład te 2 nakładeczki schodzą lekko. No i już sprawdzamy jak to będzie.
Jeśli wyjmujemy switche, to chwytamy dobrze narzędziem. Tam są takie specjalne blokady, które trzeba dobrze chwycić i pamiętamy, że zawsze wyciągamy maksymalnie pionowo w górę. Klawiaturę można sobie przytrzymać ręką. OK, cyk. I powiem Wam, że bardzo lekko. Nie musiałem tutaj używać w ogóle nadmiernej siły. Tak jak w niektórych klawiaturach trzeba się mocno zaprzeć i pociągnąć z siłą, to tutaj tego nie ma. Jeszcze jeden. OK. Rewelacja, wychodzą naprawdę lekko. No i widzimy tutaj gniazda, które są 5-pinowe, pomimo że te przełączniki są 3-pinowe. Czyli mamy dużą kompatybilność. Możemy tutaj sobie zamontować praktycznie dowolne przełączniki mechaniczne. Widzimy też warstwę wygłuszającą, ale więcej zobaczymy pod spacją. Ponieważ jak sobie spację zdejmiemy, to widzimy od spodu dwie takie pijanki, które też dodatkowo wytłumiają. Muszę powiedzieć, że same nakładki wykonane są bardzo dobrze, są miłe w dotyku. Takie bym powiedział aksamitne. Tutaj kolejne elementy wygłuszające pod spacją i pod spodem widzimy, że to wszystko nam tutaj pracuje na tej uszczelce. Więc ta klawiatura sama w sobie jest bardzo zbita, bardzo sztywna, ponieważ obudowa jest w całości metalowa, więc tutaj mamy pancerność, natomiast wszystko tutaj elegancko pracuje. Także to wszystko jest maksymalnie wyciszone. Jednocześnie mamy bardzo wytrzymałą konstrukcję. Widzimy stabilizatory, które też są dobrej jakości. I dopiero pod tą uszczelką mamy gdzieś tam kolejną metalową warstwę i PCB. Tak więc powiem Wam szczerze, rewelacja. Niektórzy producenci, tacy bardzo światowi, mogliby się uczyć, że da się wypuścić sprzęt, który jest w atrakcyjnej cenie, a jednocześnie poziom wykonania jest tutaj porównywalny z jakimiś produktami flagowymi, produktami premium od konkurencji. No więc sprawdzimy sobie teraz jeszcze anti-ghosting, zobaczycie software, no i zobaczymy efekty LEDów, bo ta klawiatura też ma się czym pochwalić. Te LEDy wyglądają tutaj pięknie, ale zanim się pozachwycamy, to jeszcze załóżmy te nakładki. I ostatni protip ode mnie, jakbyście montowali z powrotem taki przełącznik, to też pamiętajcie, żeby to robić maksymalnie w pionie, patrzymy, gdzie są w tym miejscu te dwa otwory na bagnety, osadzamy przełącznik, tak żeby on po prostu sobie tutaj, o właśnie tak ładnie się nakierował, tak sam z siebie. Drugi możemy też naprowadzić, jak jest krzywo, to poprawiamy. OK. I teraz wystarczy nawet docisnąć palcem, czyli wciskamy, dociskamy i tu tak samo wciskamy, dociskamy i przełączniki są na miejscu. Zakładamy nakładeczki, no i mamy to. Tak więc już pokazuję ten software. I mamy tutaj software w chmurze, czyli wchodzimy w Web Software, wyszukujemy klawiaturę i ładują się dostępne klawiatury. Mamy ALU87A, czyli nasze Fuji 2, wersja firmware'u. Klikamy i wchodzimy już na konfigurację samej klawiatury. Mamy oczywiście do wyboru profile, zakładka Assignment, gdzie możemy poszczególnym klawiszom przypisać na przykład jakąś inną funkcję. Jest tego naprawdę sporo do wyboru, czyli funkcje klawiatury, funkcje myszki. Możemy nagrać i ustawić makro, funkcje medialne, kombinacje klawiszy, funkcje systemowe, przełącznik profili i po prostu możemy klawisz wyłączyć. A makro nagrywamy sobie dwie zakładki dalej, po prostu wchodzimy, tworzymy sobie nowe makro, klikamy record, nagrywamy i w tym momencie jak wrócimy na tą zakładkę i na przykład na ten klawisz dam sobie nasze makro, czyli wybieramy makro 2, OK, zapisujemy. I teraz jak wciskam sobie pojedyncze klawisze, no to jest normalna funkcja, a jak wcisnę sobie ten, gdzie ustawiłem makro, no to wbija się ta kombinacja przycisków, którą tam wtedy sobie wybrałem. Więc tak właśnie działają makra. No i robimy funkcję default, czyli wtedy funkcja wraca do tej pierwotnie wybranej. Ostatnia zakładka to Snap Tab, czyli możliwość wyboru dwóch przycisków. Na ogół jest to A i D, co przydaje się chociażby w grach typu shootery do takiego strajfowania bez puszczania przycisku. Zmniejsza to po prostu opóźnienia i może się przydać. No jeśli chodzi o sam anti-ghosting, no to prędkość wbijania tych przycisków do systemu jest po prostu natychmiastowa, zero opóźnień. Mamy komunikację przewodową, więc to tutaj też robi swoje i możemy również wcisnąć wiele przycisków naraz, nie jest to tutaj żadnym problemem. No i wchodzimy w ostatnią zakładkę, czyli oświetlenie Lightning. Możecie zauważyć już w tej chwili,
że te LEDy są po prostu niesamowite, jasne, nasycenie kolorów jest rewelacyjne. No i oczywiście system floating key, czyli to światło wydobywa się nieco poza te klawisze, ponieważ nakładki nie są zabudowane dookoła. I w tej chwili mamy pierwszy efekt, czyli wave, gdzie możemy wybrać jasność i prędkość. Trzeba kliknąć save, żeby zadziałało. No i tu tak naprawdę mamy 4 efekty w jednym, bo mamy 0 stopni, 90, czyli wtedy będziemy mieli ten efekt z góry na dół, 180, czyli przeciwny ruch i efekt 270 stopni, czyli z góry na dół. Wszystkie 4 wersje są naprawdę ok, no i może to być multicolor lub pojedynczo wybrany przez nas kolor. I teraz mamy efekt Spiral Wave, który wygląda tak. Mamy opcję reverse albo forward, czyli w jedną lub w drugą stronę. Też możemy regulować sobie prędkość efektu i jasność. Efekt random, gdzie tutaj kierunku nie ustawiamy, tylko jasność i prędkość. No i to jest, tak jak sama nazwa mówi, takie właśnie losowe pobłyskiwanie przycisków. No i powiem Wam, że na białej klawiaturze z białą obudową, no to te efekty wyglądają niesamowicie. Następny efekt to star, czyli coś takiego. Również bardzo ładny wizualnie efekt. Efekt footprint, czyli tutaj mamy wszystkie klawisze włączone, ale jak naciskamy, to nam na chwilę to przygasa. Efekt river, czyli coś takiego, właśnie jak sama nazwa mówi, taka płynąca rzeczka. Color cycle, czyli klasyka, przemiana kolorów taka płynna, bez oddechu. Następnie kolejna klasyka, czyli właśnie oddech. W tym momencie to będzie z takim przygasaniem. Efekt solid, czyli jednokolorowe. Wybieramy sobie kolor i mamy całą klawiaturę w danym kolorze. Ripples, efekt reaktywny, gdzie podświetla nam się praktycznie cała klawiatura. Efekt trigger, czyli pojedyncze klawiszowe i będzie to za każdym razem inny kolor. Chyba że odznaczymy opcję multicolor, wybierzemy sobie na przykład żółte. OK. I teraz powinienem mieć tylko żółte, nieważne ile razy nacisnę. No i bardzo fajna poświata tutaj jeszcze poza samymi wycięciami, które są wtedy wyraźne, to mamy jeszcze dużą poświatę pomiędzy klawiszami. Color discharge, czyli takie wyładowanie liniowe. Sine wave, sinusoida, klasyczny efekt, który według mnie wygląda lepiej, troszeczkę spowolniony. O, nawet coś takiego. Co tam jeszcze mamy? Efekt rain, czyli padający deszcz. W tej chwili na wysokiej prędkości, ale jak to trochę spowolnimy, to myślę, że wygląda ciekawiej. No i ostatnie co mamy to Custom Effect, czyli wtedy możemy programować po swojemu. Wybieramy sobie kolor i klikamy po klawiszach. Na przykład coś takiego. Możemy także je odklikiwać. OK, robimy save. No i te klawisze, które sobie ustawiliśmy, wskakują. Do wyboru mamy 5 takich własnych szablonów. Możemy ustalić też sobie jasność, tak więc działa to naprawdę dobrze. I podsumowując, tak jak poprzednia wersja była świetna, to nowa wersja jest jeszcze lepsza. Nie dość, że ta klawiatura jest w naprawdę dobrej cenie, to na dodatek wykonana jest jak klawiatury klasy premium i korzysta się z niej po prostu rewelacyjnie. Mam także bogate wyposażenie. Ja tej klawiaturze przyznaję rekomendację mojego kanału, w pełni zasłużoną. I pamiętajcie, że dokładne ceny tej klawiatury sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu, także promocje, więc warto zajrzeć. No jak się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Możecie także napisać komentarz, czy udostępnić film. Warto też subskrybować, żeby być na bieżąco. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4 Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu.